Rozpocznę od historii, którą Barry Harris zwykle otwiera każde warsztaty. Amerykański poeta i aktywista na rzecz praw człowieka James Weldon Johnson napisał wiersz pod tytułem Stworzenie. Jest to poetycka interpretacja fragmentu o stworzeniu świata z Księgi Rodzaju. Bóg pomyślał, że jest samotny, więc stworzy sobie świat. Dla nas ten świat to muzyka i 12 dźwięków, zatem skala chromatyczna. I pomyślcie, 12 dźwięków, 12 miesięcy, 12 znaków zodiaku, 12 apostołów. 12 dźwięków od C do H, czyli 12 dźwięków rządzi muzyką. 12. 12 months in a year. 12 signs of the zodiac. 12 disciples. You start thinking of this stuff. It's all follow. Look at us. 12 notes from C to B. That is 12 notes. And those 12 notes rule the music. Bóg pomyślał, jestem nadal samotny, więc stworzę mężczyznę i kobietę. Co to oznacza w muzyce? Jeśli podzielimy 12 na pół, to dostaniemy 2 razy po 6 dźwięków, czyli 2 skale całotonowe. Skala całotonowa od C i skala całotonowa od Des lub Cis. I teraz stworzył mężczyznę i kobietę. Mężczyzna i kobieta mają dzieci. Czym są dzieci 2 skal całotonowych? 12 dźwięków możemy podzielić na 3 i dostaniemy 3 czterodźwięki. 3 czterodźwięki zmniejszone. Skąd to wiemy? W każdym czterodźwięku zmniejszonym 2 dźwięki będą z jednej skali całotonowej, a 2 kolejne z drugiej. I to jest Perfect. This is not nonsense. This is perfect. czterodźwięk zmniejszony C, C i Fis ze skali C całotonowej, S i A ze skali Cis, Des całotonowej. Tu tak samo. I tutaj tak samo. Pierwsza rzecz, jaką warto znać, to pasaże. Kolejne zagadnienie to łączenie składników akordu zmniejszonego. W utworze I Want to be Happy w 3. i w 4. takcie możemy użyć akordu Fis zmniejszonego. I tak na przykład. Czym jest skala zmniejszona i jak ją zbudować. Przedstawię teraz, jak Barry Harris tłumaczy budowę tej skali oraz pokażę dosłownie kilka ćwiczeń i przykładowych fraz z użyciem skali zmniejszonej. Patentów na ogrywanie skali półton, cały ton jest w internecie mnóstwo. Użyłem teraz nazwy półton, cały ton, ale będziemy się trzymać od niej z daleka, ponieważ takie nazewnictwo o istocie skali zmniejszonej nam nie mówi nic. Kluczowe będzie dla nas użycie czterodźwięków zmniejszonych i ich rola w skali zmniejszonej. Weźmy czterodźwięk zmniejszony od dźwięku Cis. Kolejno obniżę każdy składnik tego czterodźwięku. Powstały
4 dominanty. C7, S7, Fis7 i A7. Zanim przejdziemy dalej, spróbujmy rozwiązać te dominanty. Wracając do składników, które obniżyłem i do powstałych w ten sposób dominant, zwróćmy uwagę na to, że prymy tych dominant tworzą kolejny czterodźwięk zmniejszony. Czyli mieliśmy dominantę C7, S7, Ges7, czy Fis7 i A7, czyli prymy tych dominant to jest C zmniejszony, a obniżaliśmy składniki cis zmniejszonego. Połączenie tych dwóch czterodźwięków zmniejszonych da nam skalę zmniejszoną. To, że skala zmniejszona układa się w ten sposób: półton, cały ton, półton, cały ton, półton, cały ton i tak dalej, to nie jest jej istotą. Barry mówi też o tym, że nie ma czegoś takiego jak skala półton, cały ton i cały ton, półton jako dwie odrębne skale. Po pierwsze, na takie nazewnictwo ma reakcję alergiczną i bardzo się denerwuje, bo od razu widzi, że osoba, która używa tych nazw, nie wie, o co chodzi w skali zmniejszonej i nie zna istoty tej skali. Now let me show you what a diminished scale is. Don't give me no half step, whole step bullshit. That is bull. Because it tells you nothing. If you say half step, half step, and what's so funny about it? Most people think that when you say half step, whole step, that's one whole diminished scale, and whole step and half step is the other diminished scale. They think like that. That's stupid. Now let's talk about what a diminished scale is. Po drugie, skalę zmniejszoną traktuje jako jedną skalę rozpoczynającą się od prymy dominanty. Zatem skala zmniejszona C rozpoczyna się od dźwięku C i możemy ją zastosować na dominancie C7, ale nie tylko. Skoro po obniżeniu kolejnych składników czterodźwięku zmniejszonego powstały 4 dominanty, to ta jedna skala będzie taka sama dla 4 dominant. A same dominanty możemy potraktować jako rodzinę dominant, ale o tym będę mówił w kolejnym odcinku. Teraz zbuduję skalę zmniejszoną F, czyli skala rozpoczynająca się od dźwięku F i skala, którą będziemy mogli użyć na akordzie F7, czyli obniżam każdy składnik, czyli powstaje nam czterodźwięk zmniejszony F. Zostanę przy skali zmniejszonej F i najpierw przewrócę czterodźwięk zmniejszony Ges. Przewrócę go w dropie. To oczywiście też warto ćwiczyć. Czy drop 2, czy drop 3. Tego dropa chyba się rzadko używa. Czy w ogóle jedną ręką. Warto mieć pod palcami ten akord zmniejszony. Więc to jest nasze wyjściowe ćwiczenie. I teraz 2 skrajne głosy obniżymy sobie, zejdziemy tymi 2 głosami do składników z akordu zmniejszonego F, który przecież też
należy do skali zmniejszonej F. To samo zrobimy w kolejnym przewrocie. Czyli w środku mieliśmy przewroty tego G zmniejszonego. Teraz do tego układu dodam w skrajnych głosach kolejny przewrót akordu zmniejszonego F i rozwiążę na fis. Na ten akord wyjściowy możemy spojrzeć w różny sposób, bo to jest w sumie Fmol 7 lub As6. A As-dur to jest jedna z tych dominant, z tej rodziny dominant ze skali F zmniejszonej. Bo skalę F zmniejszoną możemy użyć zarówno na F7, jak na As7, na H7 i na D7. Więc możemy na te akordy wyjściowe też spojrzeć z tej perspektywy, że to jest jedna z dominant. Co prawda bez septymy w tym układzie, ale przypomina jedną z dominant. Czyli jest As6, H6, kolejna to D6 i F6 i As6. Teraz spróbuję zagrać frazę na tych układach. To było dokładnie to ćwiczenie, tylko jakby zagrane w kontekście dominanty F7. Czyli zaczynałem od F6, potem D6, H6, As6. Więc to samo mogę spróbować zrobić na dominancie, na przykład H7, która się rozwiąże na E-dur. Więc zacząłbym z tego układu. Zacząłem z tego. Wróćmy jednak do tego myślenia o zmniejszonym akordzie, więc tutaj mamy zmniejszony. Potem lądujemy tu na zmniejszonym. Ale przewróćmy sobie te dwa składniki z C zmniejszonego na przewrót niżej właśnie. Będzie bardziej charakterystyczne brzmienie. W tym samym miejscu wylądowałem. Tego typu ćwiczeń można by ułożyć wiele.
i oczywiście w różnych skalach zmniejszonych. O tym chyba nie powiedziałem, ale są 3 skale zmniejszone, tak jak 3 czterodźwięki zmniejszone. Skala zmniejszona od C, od Cis i od D. Ponieważ od S to już będzie ta sama skala zmniejszona, co od dźwięku C. Więc one co tercję mału się powtarzają. Kiedyś Barry zagrał na zajęciach takie ćwiczenie. Brzmi skomplikowanie, ale skomplikowane nie jest. Może być trochę niewygodne do grania, ale w sumie to dobrze, bo będzie wyzwaniem. Weźmy pierwszą figurę, pierwszy takt. W lewej ręce jest akord trójdźwięk E zmniejszony, tylko w dropie. Ja na niego patrzę jako na E zmniejszony. Przypomina mi C7. A w prawej wyrzućmy sobie tę oktawę. Barry często układa tego typu ćwiczenia właśnie, utrudniając. To by było proste. Ale tu już się robi trochę niewygodne. Trzeba się zastanowić, co zagrać. Więc tu mamy C zmniejszony, Cis zmniejszony. C zmniejszony, Cis zmniejszony. Więc to jest skala po prostu C zmniejszona. Potem jest pół tonu niżej skala, czyli H zmniejszona, czyli D zmniejszona. I jeszcze jedna skala. Po prostu zawarł 3 skale w jednym ćwiczeniu. Ja zaproponuję rozbić sobie to jedno ćwiczenie na 3 osobne i w pierwszym ćwiczeniu zostać po prostu w skali C zmniejszonej. H zmniejszona. I ostatnia. Barry twierdzi, że akord zmniejszony to jest akord najważniejszy, bo od niego powstają inne akordy. W pierwszym odcinku mówiłem o tym, że akord toniczny sekstowy jest zbudowany z 2 akordów zmniejszonych, czyli w akordzie C6 2 skrajne dźwięki należą do C zmniejszonego, a te 2 w środku do Cis zmniejszonego. Natomiast ten trzeci zmniejszony, on buduje skalę razem z akordem C6, skalę Six Diminished. Przed chwilą mówiłem o tym, że z akordu zmniejszonego powstaje skala zmniejszona, a teraz pokażę, jak ten sam akord zmniejszony może prowadzić do różnych tonacji. Zacznę od akordu C6. Akord zmniejszony to będzie ten H właśnie, który prowadzi nas do C6. Więc dokładnie tylko tego akordu użyję w tym przykładzie. H zmniejszony jako E7 z obniżoną noną idzie do A-dur. Potem ten sam zmniejszony jako D7 do G-dur, B7 do S-dur, G7 do C-dur.
To samo możemy zagrać w tonacjach molowych. Teraz jestem w tonacji F-dur, czyli mamy 1 bemol, dominanta w F-dur to jest C7, zagram ją w dropie i opiszę akord F-7. W sumie mógłbym też rozwiązać na F6. Zacznę przewrót wyżej, ten C-dur, C7. Mamy taką figurę wyjściową. Teraz te dolne dźwięki, ten i ten, które są diatoniczne w tonacji F-dur, zamienię na chromatyczne dźwięki. Teraz w tej samej frazie użyję akordów zmniejszonych. To jest F6, ale w sumie może brzmieć też jak d-moll. Tu użyłem chyba wszystkich możliwych zmniejszonych. F, dis, czyli fis. Teraz F. Teraz E. Tak, były 3 zmniejszone. Teraz pokażę, że wystarczy bardzo drobna zmiana, żeby poprowadzić w zupełnie inną stronę. I jestem w S-moll. Cała fraza jest oparta na akordach zmniejszonych. Co jeszcze może powstać z akordu zmniejszonego? Mieliśmy dominantę po obniżeniu jednego dźwięku. To co będzie, jeśli podwyższę ten dźwięk? To jest G-moll 6, czyli molowy sekstowy akord lub półzmniejszony, inaczej mówiąc. Ale to jest też w sumie voicing do C9. Co będzie, jeśli podwyższę dwa kolejne składniki? A może zagram najpierw przykład. C7 rozwiążę na F-9. Obniżę 2 i tu jest ten zmniejszony. To jest zmniejszony jakby prowadzący z F-9 do F6. Czyli podwyższając 2 kolejne składniki, czyli 2 koło siebie, to nam da akord molowy septymowy. Lub w tym przypadku voicing do F-9. Teraz pozostałe 6 tonacji.
Bary często też odnosi się do fragmentów utworów klasycznych. Jednym z takich przykładów jest fragment utworu Lista. Po każdym takim zaprezentowanym przykładzie Bary mówi: oni wiedzieli, czyli kompozytorzy wiedzieli o sile akordu zmniejszonego. Chopin and them show us. They show us. And the diminished, did you ever see that thing written by Philip? About the diminished, he's supposed to have studied with Chopin. And man, the combinations of playing the diminished, how did he do it? Like this. Well, I gotta do it right, let's see. All kind of things like that, all kind of ways. Like There's an etude. that's why when you think of that E pretty thing, da Yeah. da da. Yeah, it's got that. Yeah. Da 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 dee dee dee. Yeah, yeah. That part and that Yeah, way he does it's that crazy. diminished Yeah, stuff. I love that. That is the most beautiful thing you ever want to hear. Hardest thing to learn. To play And you know, also he does some simple stuff like the opposites. How you do it? How you do it? How you do it? Yeah, like this one goes. Yeah. He do that kind of thing. He does that in the A2. What's the A2? Yeah. I bet Yeah, that's Florian. it. I bet Florian knows it. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, do udostępniania moich filmów i do zobaczenia za miesiąc.